Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition i dzisiaj przygotowałem dla Was takiego średniaczka Aliens vs Predator. Pojawi się on w cyklu streamów średniaki na PlayStation 3 i ja choć grałem w tą grę, nie pamiętam czy na PC-cie, czy na Xboxie 360, gdzieś tam w okolicach premiery. Ja muszę przyznać, że gra mi się podobała. Ogólnie gra nie zdobyła zbyt pozytywnych recenzji. Myślę, że dlatego, że główną jej wadą to było to, że to nie był Alien vs Predator, tak jak te dwie pierwsze części wydane tam kiedyś, które dzisiaj wypadają dość archaicznie. Natomiast ja ogólnie bawiłem się nieźle i uważam, że Alien vs Predator nie jest złą grą. Jest całkiem, może fabularnie to tam jakoś specjalnie nie jest zachwycające, ale rozgrywka wydaje mi się, że jest całkiem niezła i fajnie oddaje możliwość grania każdą rasą. Mamy 3 kampanie oczywiście, jak to w Alien vs Predator, czyli mamy kampanię Marine, Predatora i Obcego. Fajne jest to, że te wszystkie jakby kampanie się ze sobą zazębiają i żeby poznać pełną historię, trzeba w zasadzie skończyć wszystkie 3 kampanie i to jest spoko. Każda kampania ma troszkę inne cele, tak? Czy tam każda z ras ma troszkę inne cele, które wykonujemy, ale i tak te zadania się ze sobą łączą, również za sprawą lokacji, które odwiedzamy, tych samych lokacji przez daną rasę, ale troszkę innym celu i troszkę z innej perspektywy. To, co było fajne w dwóch pierwszych częściach Alien vs Predator, to całkowite zróżnicowanie danych ras i tutaj to też jest. Choć, tak jak mówię, wydaje mi się, że gracze słusznie i recenzenci zauważyli, że na przykład kampania Predatora to trochę taki samograj. Predator tu jest po prostu przekoksem i w zasadzie większość innych ksenomorfów i ludzi nie ma z nim najmniejszych szans. I to jest takie trochę też, tak jak mówię, no tak trochę samograj, nie? Natomiast fajnie oddano, bo to wszystkie te rzeczy, które Predator ma, które znamy z filmów, i termowizja, i to ostrze, które rzuca, i potem ta taka, nie wiem, no, włócznia, to działko naramienne, to wszystko tutaj zostało fajnie zawarte i te wszystkie elementy w grze są w użyciu. Natomiast tak jak mówię, bohater czy tam Predator zaczyna od przekoksa, a potem staje się coraz mocniejszy, bo poznaje coraz nowe techniki i nowe bronie zdobywa, więc staje się coraz mocarniejszy. Natomiast no, starano się jakby wszystkie elementy, które znamy z Predatora w grze zamieścić i to się udało. Na pewno na bardzo pozytywną cechą są animacje wykończenia przeciwników, czy to obcych, czy ludzi bardziej, kiedy Predator niejednokrotnie urywa głowę, wyrywa z kręgosłupem, widzimy to z bliska, bo zachodzi od tu, wyrywa głowę z kręgosłupa, także są tutaj te sceny faktycznie mocno takie brutalne i krwawe i trzeba przyznać, że fajnie się to wpisuje w markę. Jeżeli chodzi o kampanię Obcego, jest to chyba najmniej moja ulubiona kampania, z tego względu, że jest bardzo chaotyczna. Obcy oczywiście może chodzić po ścianach, po suficie i tak dalej. Jego tutaj sprzymierzeńcem jest mrok, czyli musi się chować często w cieniu, no i atakować oczywiście od tyłu, wykańczając pojedynczo. Również mamy fajne sceny wykończenia, kiedy obcy tą taką, nie wiem, mini paszczą z paszczy, która się wysuwa, wbija się w głowę przeciwnika. Mamy oczywiście kultowe facehagery, kiedy przeciwników, którzy nie są uzbrojeni, możemy złapać i nasłać na niego facehagera, który przysysa się do twarzy, no i tam wtłacza tego małego obcego mu w organizm. Także to jest też, no i przepraszam, telefon akurat. Więc te animacje tutaj wykończenia przez obcego również robią wrażenie i no jakby zmienia się troszkę sama taktyka grania, tak? Obcy to raczej postać, która porusza się gdzieś kanałami, tak jak mówię, atakuje z ukrycia. Natomiast też jest postacią, która no nie ma jakby broni dystansowej, więc w zasadzie zawsze wymaga podejścia bardzo blisko, czy to do Marine, no głównie do Marine, bo z Predatorem to w zasadzie walczymy tylko raz. Natomiast ta kampania wydaje mi się mocno taka chaotyczna z tego względu, że często gra jest bardzo ciemna, nie do końca wiadomo co się dzieje, na co patrzymy.
Dodatkowo jeszcze to, że Xenomorph może chodzić po ścianach, po suficie, to takie jest dosyć mylące i muszę przyznać, że mnie to męczyło, tak, ogólnie rozgrywka obcym, ale no jakby wpasowuje się to w całą jakby tutaj tą filmowość tej gry, faktycznie korzystając, znaczy grając obcym, faktycznie możemy się poczuć jak obcy w filmie i tak dalej, bo wszystkie te elementy również zostały zawarte, które były znane z filmu. Aczkolwiek no, myślę, że ta kampania jest w mojej opinii najsłabsza, bo jest taka, no tak jak mówię, dużo w tym chaosu jakiegoś takiego i no źle mi się w to grało, powiem Wam, ale to też jest troszkę dlatego, że jestem trochę uprzedzony do Xenomorphów, nie przepadam za filmami z obcymi, nie przepadam za samą postacią obcego i wolę oczywiście Predatora i tutaj faktycznie to jest jakby takie. Co ciekawe, w grze pojawia się również Lance Henriksen, czyli kultowy Bishop w części drugiej. Niestety mocno niepodobny do siebie tutaj. Tutaj jeszcze jest jako Wayland, czyli taki właściciel korporacji, która później, która w zasadzie podczas filmów pojawia się nieraz, ta korporacja Wayland. Natomiast no, trzecia kampania Marine, no to kampania, która człowiekiem to również nawiązanie do kultowych obcych części drugiej. Nasz bohater ma oczywiście ten radar, który pokazuje kropki i pika, jeżeli ktoś jest przed nami, natomiast no, granie Marinem jest wydaje mi się, że to nie jest samograj, że to jest, ale jest względnie proste z tego względu, że bohater ma tą broń dystansową, pistolety, różne strzelby. Faktem jest, że to nie jest tak, że na jeden strzał kładzie obcego i faktycznie w kilku miejscach można się zaciąć, kiedy atakujecie cały rój na przykład obcych, to faktycznie może być dość trudne, natomiast uważam, że też fajnie oddaje ten klimat filmowych komandosów, głównie z obcych drugiej części. Fajnie to według mnie wyszło. No i chyba ciekawe jest tutaj to, że każdy z tych postaci, Predator, Obcy i Marine, zawsze mają dwie rasy przeciwników. To znaczy, że oni są wszyscy jakby sami, tak? Że Predator walczy z obcymi i z ludźmi, Obcy walczy z ludźmi i z Predatorem, a Marine walczy z Predatorem i z obcymi. Także jest tutaj jakby to fajnie rozwiązane. No myślę, że też jest tutaj, grając Marine, dochodzi ten element takiej niepewności i strachu, kiedy coś widzisz, że coś ci pika i nie wiesz, się obracasz, szukasz, a oczywiście tutaj w doskonały sposób obcy korzystają właśnie z ukrywania się gdzieś w mroku i atakują tego Marine gdzieś tam z zaskoczenia. No to i ta kampania mi się też podobała, natomiast chyba najbardziej ze wszystkich kampanii uważam, że najlepsza jest Predatora, chociaż tak jak mówię, jest często to samograjem, ale przez to, że mamy te wszystkie zabawki, gadżety Predatora, znaczy w zasadzie obcego też mamy te wszystkie funkcje, które miał w filmie, ale Predator tych gadżetów trochę tam miał i możemy korzystać z tych wszystkich funkcjonalności, to tak czujesz się, że jesteś Predatorem, że jesteś tu po prostu koksem, nie? I chyba tak miało być ogólnie, bo Predator ogólnie jest chyba w całej marce Alien vs Predator takim koksem, tak? Obcy to trochę takie mięso armatnie, no i Marine to taki trochę John Travolta, że tu nie wie gdzie się coś takiego, nie? Ale też fajnie to wypadło i uważam, że sama gra wcale zła nie jest. Owszem, kupowanie tego na premierę za 200 zł mogło trochę graczy wkurzyć, bo gra jest dosyć krótka i te kampanie to pykają tak i już jest koniec gry, natomiast dzisiaj tą grę można ja ją chyba kupiłem za 7 zł, pamiętam. Pewnie ją można kupić dzisiaj może za 15, bo trochę rosną te ceny na PlayStation 3, a może nawet nie. I za tą kwotę wydaje mi się, że gra daje adekwatną rozrywkę do ceny, jaka widnieje na metce aktualnie i jest spoko, no fajnie się w to gra, tak? Wiem, że to jest jeszcze jakiś tryb multiplayer, ale tego nie sprawdzałem, natomiast podejrzewam, że multiplayer jest taki, że można wybrać, którą rasą się chce grać i to też jest chyba spoko, fajnym pomysłem, no ale nie wiem, nie grałem niestety w multiplayer, natomiast no ogólnie dzisiaj gry na temat obcego mają trochę tendencję spadkową. Świetny, fenomenalny Alien Isolation, który był mega dobrą grą, okazał się jednak, że nie sprzedał się za dobrze.
To było chyba pokłosiem wydanego wcześniej Colonial Marine, które miało być super, a wyszedł taki troszkę koszmarek z tego. Chociaż ja nawet nie uważam, że to była jakaś super ekstra zła gra. Owszem, nie wyglądała ona tak jak na tych pierwszych trailerach, ale dało się w to grać. No nie była to gra najgorsza, muszę przyznać. Spędziłem w niej tam kilka godzin i nie mogę powiedzieć, że to był czas stracony, czy tam jakoś się męczyłem. Nawet mi się grało spoko. Natomiast no, tutaj mamy te 3 rasy, tak? Alien vs Predator, nie wiem czy jeszcze wyszły. Wyszły chyba w sumie 3 gry Alien vs. Przynajmniej ja wiem o 3. Nie wiem, czy jeszcze coś pojawiło się z Obcy kontra Predator, ale chyba już nie za bardzo. Ogólnie gier z Predatorem to w ogóle prawie nie ma. Wiem, że grałem w jakąś grę na PlayStation 2, Concrete Jungle to się nazywało. Nie było to chyba za dobre, bo pamiętam, że kilka razy tej gry podchodziłem i zawsze jakoś mi się nie chciało dalej w to grać. I nie wiem, czy jeszcze coś wyszło z Predatorem takiego ciekawego. Ja sobie nie przypominam, chyba tylko w ramach Alien vs Predator. Bo poza tym to chyba nie bardzo, aczkolwiek tutaj mamy szansę zagrać właśnie Predatorem w bardzo fajnej oprawie, no bo tu muszę przyznać też, że oprawa jest niezła jak na PlayStation 3, tak? Szczególnie te sceny finisherów, no robią wrażenie, kurczę, no robią wrażenie i powiem Wam, że jak grałem pierwszy raz, to byłem zaskoczony poziomem brutalności w tej grze, że takie sceny się tutaj znalazły, zresztą nie na darmo gra ma znaczek 18+. Natomiast no jest to ciekawy tytuł i dla fanów uniwersum, czy to Xenomorfa, czy Predatora, czy jakiegokolwiek innego związanego z tymi dwoma postaciami. Myślę, że gra będzie całkiem fajną przygodą, krótką, ale fajną, no i tyle mogę powiedzieć. Natomiast no, gra została troszkę przez krytyków, recenzentów zbesztana. To był taki raczej słabszy średniaczek. Dzisiaj się do tego wraca, można powiedzieć, że trochę więcej się błędów wybacza tym deweloperom, bo w sumie to zrobiło znany deweloper Rebellion i gra wcale taka zła nie jest. Gra się w to nawet przyjemnie. Także polecam, jeżeli szukacie czegoś właśnie z obcego. No, polecam bardziej niż Colonial Marine, które też nie było złe, ale jest spoko tytułem. Natomiast no wiadomo, że z tych wszystkich gier ostatnich o Xenomorfach i Predatorze, no to Obcy Izolacja to jest zdecydowanie najlepszy tytuł, aczkolwiek, no tak jak mówię, nie sprzedał się za dobrze i niestety marne szanse, że zobaczymy kolejną grę z Obcym wykonaną w ten sposób, co Obcy Izolacja. Szkoda, bo to jest naprawdę mega fajny tytuł. Niemniej, Alien vs Predator, jeżeli ktoś ma PlayStation, polecam. Fajny tytuł do zagrania z całkiem ciekawymi kampaniami, no i takimi 3 całkowicie zróżnicowanymi sposobami rozgrywki. Także wydaje mi się, że Rebellion tutaj wyszedł z tego zwycięską ręką, natomiast no to jak się sprzedało i to jak zostało ocenione po premierze, no to już inna kwestia. Dzisiaj, tak jak mówię, trochę inaczej się na to patrzy, bardziej przychylnym okiem i może właśnie o to chodzi. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.